To jeden z diamentów staroszkolnego defowego grania. Brutalny, miażdżący, ale na swój sposób eteryczny. Mój GPS wskazuje dziś kierunek na Gore i Guts, czyli Gorguts Considered Dead. Gorguts zostaje założony w 1989 roku w Rock Forest, niedaleko Quebec w Kanadzie. Zespół przechodził różne zmiany składu, a jedynym stałym członkiem i siłą napędową zespołu jest gitarzysta oraz wokalista Luke Lemay. W 1991 wydają swój debiut Considered Dead, na którym również gościnnie udzielają się James Murphy z Obituary oraz Chris Barnes z Cannibal Corpse. Cechą charakterystyczną albumu jest jego względna prostota oraz ciężar charakterystyczny dla zespołów grających metal w początkach lat 90. Jest również dość przyswajalny oraz mający dudniące brzmienie. Każdy utwór zaś na swój sposób ma indywidualny charakter. Jeden zaczyna się gitarą akustyczną, następny szaloną zagrywką basową bądź perkusyjnym wypełnieniem. Także dzieje się i wciąga nas w głąb oślizłego grobowca. Mimo że zespół pochodzi z Kanady, wykonuje staroszkolny death metal, a debiut został nagrany w Morrison Studio, a wyprodukowany przez Scotta Barnesa. Więc domyślacie się, jak brzmi: grubo, selektywnie, tłusto, po prostu doskonale. Gitary buczą potężnie, bas jak silnik ciągnika, perkusja jest intensywna, z licznymi fajnymi pomysłami, które się nie powtarzają. To idealnie wyprodukowany krążek. Wokal Luke'a jest bardzo charakterystyczny, to jakby taki wydłużony growl wymieszany z gardłowym krzykiem. On po prostu bełtem strzela ci w twarz. Solóweczki są krótkie, ale treściwe, bardzo melodyjne, znajdziesz je w każdym utworze, wpasowują się elegancko w ten ciężki klimat swoimi dźwięcznymi tonami. Teksty również wykraczają poza tematy związane z flakami i ekstrementami. Opisują walkę z własnymi słabościami i ograniczeniami, cierpienie, są to historie z pogranicza życia i śmierci. Atmosfera jest ciemna, morbidowa, z wyraźną interakcją między gitarzystami, co zostało podkreślone doskonałym panoramowaniem, dzięki czemu słyszymy różnicę między grą każdego z nich. Zresztą praca gitarzystów to zasadniczy atut płyty. Mocno uderza w nas już przy pierwszym odsłuchu albumu. Riffy są liczne, zróżnicowane, a przecież jest to kwintesencją takiej muzy. Osobiście uwielbiam death o tłustym, klasycznym brzmieniu, a Considered Dead jest dla mnie takim nieprzekombinowanym majstersztykiem. Jeżeli szukasz jednak bardziej technicznego grania, polecam kolejne płyty zespołu. Na pewno to album, do którego będziesz co jakiś czas wracał, ponieważ na nim jest tyle ukrytych smaczków, że za jednym przesłuchaniem nie da się ich wszystkich odkryć. To posłuchajmy teraz fragmentów tej defowej mocy. Album rozpoczyna akustyczny And Day Comes Lividity, po którym następuje Stiff and Cold, którego ciężar gitar zwala po prostu z nóg. Bas podbija frazy, jest tłusto i gęsto, zaś wokal Luke'a wtóruje grobową mocą i siłą. Następnie pojawia się melodyjne solo, sprzężenia gitar, wiele zmian temp. To wszystko powoduje, że czacha dymi. Tekst opowiada zmagania alpinisty w brutalnych warunkach atmosferycznych, gdy jego ciało zamarza. Utwór tytułowy to kolejne gruchotanie kości i napastowanie dźwiękiem. Szczególnie wokal jest rozdzierający niczym głos grzesznika z dna katakumby. Riffy są ciężkie, selektywne, z niesamowitym groovem. Luke zaś ukazuje tragedię osoby z medycznego punktu uznaną za martwą. Katalepsja powoduje uwięzienie we własnym ciele. Waste of Mortality to akustyczny numer z otwierającą piękną gitarą. Dalej to już defowe buczenie z melodyjnym solo i pięknie naparzającą perkusją. Taka to jest wizja chłopaków zmarnowanego, cennego życia. Album zamyka Inoculated Life, miażdżące gitary, podwójna stopa oraz powolny rytm i wspaniałe solo Jamesa Murphy'ego nie dają nam zapomnieć, z jakim gatunkiem mamy tutaj do czynienia. Jest błotniście i plugawo. Tekst opisuje poród, który powinien być radosnym wydarzeniem, a zamienia się w koszmar, gdzie fizyczne cierpienie osiąga apogeum.
Czas przyjrzeć się okładce i wkładce. Moje wydanie jest limitowane do 2000 sztuk. Kopia ma to numer 1796 i jest wydana w Digipacku przez Metal Mind Productions. Cover jest autorstwa Dana Seagrave'a w dość oryginalnej kolorystyce, bo fioletowo-różowej. Przedstawia wnętrze katakumby z katafalkiem, na którego środku widzimy truposza z rozdziawioną szczeną, jakby został tu pogrzebany żywcem. Po prawej widzimy wielkiego, unoszącego się w powietrzu szarego potwora, jakby wielkiego kościstego pająka zbliżającego się do szkieletora. Nad całością oczojemne zielone logo zespołu, pod spodem tytuł albumu. Na tle stron wkładki umieszczono okładkę. Na pierwszej rozkładówce została zamieszczona historia zespołu opisana przez Derona Millera z CKY, zaś na każdej stronie sam Luke opisał, jak doszło do nagrania Consider the Dead. Na kolejnych kilku stronach wydrukowano teksty do utworów, a na zamykającej wewnętrznej stronie umieszczono Mega Brutal Fänksy oraz zwykłe Fänksy. Na stronie zamykającej wkładkę umieszczono foto zespołu, a pod nim skład nagrywający. Poniżej przez kogo materiał został nagrany, twórców muzyki, okładki i tym podobne. Na srebrnej płycie CD czarną czcionką wydrukowano logosy Roadrunnera i Road Racera, nazwę zespołu, tytuł albumu, tytuły utworów wraz z czasami trwania oraz logo Metal Mind. Na stronie zamykającej Digipack umieszczono fotę zespołu, hologram, tytuły utworów wraz z czasami trwania, logotypy wydawców oraz numer kopii. Consider Dead to album złotej ery albumów nagrywanych na Florydzie. Jeżeli kochasz mocarne brzmienie, ciężkie riffy oraz nastrojowe momenty, odpal ten album sprzed paru dekad, a poczujesz powiew dawnych dni. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!